Canto 2, Chapter 9, entitled Answers by Citing the Lord's Version. Czytamy dzisiaj Śrimad Bhagavatam, kanto drugie, forma kosmiczna, rozdział 9, zaraz wam powiem. Sisiuka odpowiada, powołując się na słowa Pana. Text number 18. I tekst numer 18. Translation by Srila Prabhupada. Tłumaczenie Śrila Prabhupada. Lord Brahma, thus seeing the personality of Godhead in his fullness, was overwhelmed with joy within his heart. His eyes filled with tears of love, and in full transcendental love and ecstasy, he bowed down before the Lord. That is the way of the highest perfection for the living being, Paramahamsa. Gdy Pan Brahma ujrzał osobę Boga w Jego pełni, radość ogarnęła jego serce. W pełnej transcendentalnej miłości i ekstazie, z oczyma pełnymi łez miłości, upadł przed Panem. Jest to sposób osiągnięcia najwyższej doskonałości dla żywej istoty, Paramahamsa. Purport by Srila Prabhupada. Znaczenie i objaśnienie Śrila Prabhupada. In the beginning of the Srimad Bhagavatam, it is stated that this great literature is meant for the Paramahamsas. Na początku Śrimad Bhagavatam powiedziane jest, że ta wielka literatura przeznaczona jest dla Paramahamsów. Paramo nimetsaranam satan, Srimad Bhagavatam 112. That is, the Srimad Bhagavatam is meant for persons completely free from malice. Paramo nirmatsaranam satam. To znaczy, że Śrimad Bhagavatam jest przeznaczony dla osób całkowicie wolnych od pragnienia zranienia kogoś. Now, somebody might say, well, I'm not free from malice, so there's no point in my studying Srimad Bhagavatam. Ktoś może powiedzieć, no cóż, ja nie jestem kompletnie wolny czy wolna od zazdrości, więc jak mogę studiować Bhagavatam? That's true. You're not completely free from malice. To prawda, nie jesteśmy kompletnie wolni od zazdrości. But if you study Srimad Bhagavatam, then gradually you become completely free from malice. Więc jak będziemy studiować Bhagavatam, to stopniowo uwolnimy się od zazdrości. In the conditioned life, the malicious life begins from the top, namely bearing malice against the Supreme Personality of Godhead. W uwarunkowanym życiu ta złośliwość zaczyna się od samej góry, żywienie niechęci do najwyższej osoby Boga. Now, another point is that malice and envy are very closely related. I was translating envy, but malice, could you explain more? What does it say there? There are different words. No, but what does it say for malice there? Like at the end of the second sentence. Srimad Bhagavatam is meant for persons completely free from malice. They translate is free from hurting someone. Which is? Hurting someone. Hurting someone. Hurting someone. That's malice. Does malice mean hurting someone? Yeah, malice means that you want... Desire to hurt someone. Desire to hurt someone, to yeah. someone. Więc wyjaśnić, malice, angielskie słowo, oznacza, że to jest pragnienie zranienia kogoś. A envy, angielskie słowo envy, to jest zazdrość o kogoś. Więc ja tłumaczyłem to, co Maharaj mówił, malice, czyli tłumaczyłem jako zazdrość. To nie jest to. Teraz się to wyklarowało. So in Polish there's two different words. Yes, okay. Yes. Yeah. So And I will translate another thing. Więc Maharaj powiedział, że ta zazdrość i to pragnienie zranienia kogoś jest bardzo blisko powiązane. Because if you're envious, you naturally have malice towards others. Więc ponieważ jak jesteś zazdrosny czy zazdrosna, to naturalnie będziemy mieli pragnienie zranienia kogoś. And if you're malicious towards others, it means you're envious of them. I jeżeli chcesz kogoś zranić, to oczywiście jest to naturalne, że to jest zazdrość. Practically everything that everybody does in the material world is based on envy and malice. Więc tak naprawdę praktycznie wszystko, co robimy w świecie materialnym, jest oparte na zazdrości, pragnieniu zranienia kogoś. Though many people would deny that. Wiele osób zaprzeczy temu. Oh no, I'm not envious. I'm not
Nie, ja nie jestem zazdrosna. I love everybody. Ja kocham wszystkich. Yeah, but envy and malice can be very, very subtle. Ale tak naprawdę zazdrość i pragnienie zranienia kogoś może być bardzo, bardzo subtelne. And the point here Prabhupada's making is that this begins from our envy toward or malice toward the Supreme Personality of Godhead. I Śla Prabhupada wyjaśnia w objaśnieniu, w znaczeniu, że ta zazdrość i to pragnienie zranienia kogoś zaczyna się od Boga najwyższej osoby. And if we're envious of someone or we bear malice toward someone, that means that we're envious of Krishna and we bear malice towards Krishna. A więc jeżeli jesteśmy zazdrośni o kogoś albo chcemy zranić kogoś, to tak naprawdę jest to wynikiem tego, że jesteśmy zazdrośni i chcemy zranić Boga najwyższą osobę. The personality of Godhead is an established fact in all the revealed scriptures. And in the Bhagavad Gita, the personal feature of the Supreme Lord is especially mentioned, so much so that the last portion of that great literature has emphatically stressed that one should surrender unto the personality of Godhead to be saved from the miseries of life. Istnienie osoby Boga jest uznanym faktem we wszystkich pismach objawionych. Bhagavad Gita do tego stopnia kładzie nacisk na osobowy aspekt najwyższego Pana, że ostatnia część tego wielkiego dzieła zdecydowanie podkreśla, aby uwolnić się od cierpień życia, należy podporządkować się osobie Boga. Unfortunately, persons with impious backgrounds do not believe in the personality of Godhead, and everyone wants to become God himself without any qualification. Niestety, osoby z bezbożną przeszłością nie wierzą w Niego i każdy pragnie sam stać się Bogiem, nie mając ku temu żadnych kwalifikacji. This malicious nature in the conditioned souls continues even up to the stage when a person wants to be one with the Lord. And thus even the greatest of the empiric philosophers speculating on becoming one with the Supreme Lord cannot become a Paramahansa because the malicious mind is there. Ta złośliwa natura uwarunkowanej duszy utrzymuje się aż do etapu, gdy ktoś pragnie stać się jednym z Panem. W ten sposób nawet najwięksi filozofowie empirycy spekulują o staniu się jednym z najwyższym Panem, nie mogą zostać paramahamsą z powodu ich złośliwego umysłu. Srila Prabhupada's preaching is so heavy. Nauczanie Śla Prabhupady jest tak mocne. It's one of the most attractive features of his preaching. To jest jego taka jedna z najbardziej niezwykłych cechy jego nauczania. One of the meanings of sadhu is one who cuts. Jednym z znaczenia słowa sadhu jest to, że tnie. So Srila Prabhupada's like that. He cuts through all the nonsense. Więc Śla Prabhupada właśnie robi w ten sposób, że tak przecina czy tnie po prostu na wskroś. Therefore, the Paramahansa stage of life can be attained only by those who are fixed in the practice of bhakti yoga. Zatem etap życia Paramahamsa mogą osiągnąć jedynie ci, którzy są mocnieni w praktyce bhakti yogi. This bhakti yoga begins if a person has the firm conviction that simply discharging devotional service to the Lord in full transcendental love can elevate him to the highest perfectional stage of life. Ta bhakti yoga rozpoczyna się w momencie, gdy ktoś ma mocne przekonanie, że samo wykonywanie służby oddania Panu w pełnej transcendentalnej miłości może wznieść go do stanu najwyższej doskonałości życia. Brahmaji believed in this art of bhakti yoga. He believed in the instruction of the Lord to execute tapa, and he discharged the function with great penance and thus achieved the great success of seeing the Vaikuntha lokas and the Lord also by personal experience. Brahmaji uwierzył w ten artyzm bhakti yogi, wierzył w instrukcję Pana nakazujące mu podjęcie tapa, wykonywał obowiązek z wielkim wyrzeczeniem i osiągnął największy sukces. Ujrzał osobiście Vaikuntha lokę i Pana.
No one can reach the abode of the Supreme Lord by any mechanical means of the mind or machine, but one can reach the abode of the Vaikuntha Lokas simply by following the process of Bhakti Yoga, because the Lord can be realized only through the Bhakti Yoga process. Nikt nie może osiągnąć siedziby Najwyższego Pana poprzez mechaniczne środki umysłu czy jakiegoś urządzenia. Jest to możliwe po prostu przez przestrzeganie procesu Bhakti Yogi. Jest to możliwe, gdyż jedynie poprzez ten proces można zrealizować Pana. So, Prabhupada says here, the Lord can be realized only through the Bhakti Yoga process. Prabhupada tutaj mówi, że możemy zrealizować Pana tylko dzięki Bhakti Jodze. Sometimes people ask, well, do you think your way is the only way? Ktoś może zapytuje, czy ty myślisz, że tylko mówisz o tej jedynej drodze? Yes. Tak. It's the only way. To jest jedyny sposób, jedyna droga. Lord Brahmaji was actually sitting on his lotus seat, and from there, by executing the process of Bhakti Yoga in great seriousness, he could see the Vaikuntha Lokas with all variegatedness, as well as the Lord in person and his associates. Pan Brahmadzi w rzeczywistości siedział w swojej lotosowej siedzibie i stamtąd właśnie, dzięki szczeremu spełnianiu procesu Bhakti Yogi, mógł zobaczyć Vaikuntha Loki z wszelką ich różnorodnością, jak również Pana w aspekcie osobowym i Jego towarzyszy. Following in the footsteps of Lord Brahma, any person, even up to this day, can attain the same perfection by following the path of the Paramahansa as recommended herein. Postępując w ślady Pana Brahmy, każdy, nawet w dzisiejszych czasach, może osiągnąć tą samą doskonałość poprzez podążanie ścieżką Paramahamsów, jak zostało to tutaj polecone. Lord Chaitanya also approved of this method of self-realization for men in this age. Pan Chaitanya również polecał tę metodę samorealizacji dla człowieka żyjącego w dzisiejszych czasach. One should first, with all conviction, believe in the personality of Godhead Sri Krishna, and without making efforts to realize him by speculative philosophy, one should prefer to hear about him from the Srimad Bhagavad Gita and later from the text of the Srimad Bhagavatam. Najpierw należy z pełnym przekonaniem uwierzyć w osobę Boga Sri Krysznę i bez czynienia wysiłków, by zrozumieć go poprzez filozofię spekulatywną, należy przedkładać słuchanie o nim ze Srimad Bhagavad Gity, a później ze Srimad Bhagavatam. One should hear such discourses from a person Bhagavatam and not from the professional man or from the karmi, gyani or yogi. Należy słuchać takich dyskusji od osoby Bhagavatam, a nie od zawodowego recytatora, czy też od karmity, gyani lub yogina. That is the secret of learning the science. Na tym właśnie polega zdobywanie wiedzy. What's the secret of learning the science? Jaki jest sekret zdobywania wiedzy? Huh? Słucham. Authorities. Huh? Authorities. Słuchanie od autorytetu. Which means? Co oznacza? Who's an authority? Kto jest autorytetem? Devotees. Bhagavata. Person Bhagavata. Okay, person. Bhagavata Paragiye, Bhagavata Stana. Okay, person Bhagavatam means? Osoba Bhagavatam oznacza? Those who study Bhagavatam, the book. They live according Bhagavata. Dokładnie. Więc Maharaj pyta, kto to jest osoba Bhagavata? Powiedział, że ta osoba ta osoba, która studiuje Bhagavatam, a ja powiedziałam, że ta osoba, która żyje Śrimad Bhagavatam. The person who's living his life according to the Bhagavatam. Ta osoba, która żyje według zasad zawartych w Śrimad And Bhagavatam. a person Bhagavatam is also living this life according to the Bhagavatam means he's preaching what's in the Bhagavatam. Więc ta osoba nie tylko żyje według zasad zawartych w Bhagavatam, ale także naucza tych zasad Bhagavatam do innych. He doesn't just stay at home and live his life according to what he reads in the Bhagavatam. Nie tak, że on tylko cały czas żyje w domu i tylko żyje według zasad Bhagavatam. Because one of the points in the Bhagavatam is that this message should be broadcast.
Ponieważ jednym z punktem w Bhagavatam jest powiedziane, w jednym z wersetów w Śrimad Bhagavatam jest powiedziane, że ten przekaz Bhagavatam powinien być rozprzestrzeniany wszędzie. And if you don't broadcast Srimad Bhagavatam, you're a miser. A jeżeli nie rozprzestrzeniasz tego przekazu Bhagavatam, jesteś skąpcem. Remember the word for miser? Skąpiec. I mean, from last night, remember. I had difficulty to translate now. But you got it. I got it because Okay, this good. morning. Okay, so where are we? One does not need to be in the renounced order of life. He can remain in his present condition of life, but he must search out the association of a bona fide devotee of the Lord and hear from him the transcendental message of the Lord with faith and conviction. Nie ma potrzeby przyjmowania wyrzeczonego porządku życia. Można pozostać w swoich obecnych warunkach życia, ale trzeba poszukiwać towarzystwa bona fide bhakty Pana i z wiarą i przekonaniem słuchać od Niego transcendentalnego przekazu Pana. That is the path of the Paramahansa recommended herein. Na tym polega ścieżka Paramahamsa polecana w tym wersecie. Amongst various holy names of the Lord, he is also called Ajita, or one who can never be conquered by anyone else. Wśród wielu świętych imion Pana jest też jedno, Ajita, co oznacza ten, którego nikt nie jest w stanie pokonać. Yet he can be conquered by the Paramahansa path, as practically realized and shown by the great spiritual master, Lord Brahma. Jednakże można go pokonać ścieżką Paramahamsa, jak to zostało praktycznie zrealizowane i dowiedzione przez wielkiego mistrza duchowego Pana Brahmę. Lord Brahma has personally recommended this Paramahansa Pantaha in his own words as follows. Pan Brahma osobiście polecił tę Paramahamsa Pantaha w następujących słowach. Jnane priyasam udapasya namanta eva jivanti sanmukaratan bhavadiya vartam stane stita shutikatan tanuvan manobhir ye prayaso jita jitopyasi taistrilokyam. Lord Brahma said, O my Lord Krishna, a devotee who abandons the path of empiric philosophical speculation aimed at merging in the existence of the Supreme and engages himself in hearing your glories and activities from a bona fide sadhu or saint, and who lives an honest life in the occupational engagement of his social life, can conquer your sympathy and mercy even though you are ajita or unconquerable. From Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 14, Text 3. Pan Brahma powiedział, o mój Panie Kryszno, bhakta, który rezygnuje ze ścieżki empirycznej, filozoficznej spekulacji, mającej na celu wtopienie się w egzystencję Najwyższego i angażuje się w słuchanie o Twoich chwałach i działaniu od bona fide sadhu, czyli świętego, który wiedzie uczciwe życie, spełniając swoje zawodowe obowiązki zgodnie ze swoim porządkiem społecznym, może zdobyć Twoją sympatię i łaskę, mimo iż jesteś ajita, czyli niezdobyty. Bhagavatam, 10 kanto, 14 rozdział, 3 werset. Srila Prabhupada often quoted this verse, Śrila Prabhupada często cytował ten werset, especially when he was preaching to householders. szczególnie kiedy nauczał do grihastów. No. Householder? Jak przeczytam householder? No, Do ludzi żyjących w rodzinie. Because not all householders are grihastas. Przecież nie wszyscy, którzy żyją w rodzinie, są grihastami. Grihastas means that they're following the four regular principles and aspiring for Krishna consciousness. Ponieważ te osoby, które nazywają się grihastami, przestrzegają 4 zasad i podążają za procesem duchowym. But not all householders are grihastas. Więc nie wszystkie osoby, które żyją w rodzinie, są grihastami. Some householders are grihametis. Niektórzy ludzie, którzy żyją w rodzinie, są grihamedi. Medi means envy. Medi znaczy zazdrość. Means they're not really trying to advance spiritually. Więc tak w rzeczywistości nie chcą robić postępu duchowego. Which implies they're envious.
Więc to oznacza, że są zazdrośni. They're envious of the Lord and His devotional service. Są zazdrośni o Pana i Jego służbę oddania. So, Prabhupada especially quoted this third line of this verse. Więc Śrīla Prabhupada zwykł cytować szczególnie trzecią linijkę tego wersetu. Stane stita shuti gatan tanuvan mano hir. This means, stane stita means remaining in your position, your so-called material position. Sthane sthita oznacza, że pozostań w tej swojej pozycji. Shuti gatan means shuti means hearing, so you continue hearing, you just hear. Po prostu kontynuuj słuchając, po prostu słuchaj. Tanuvan mano hir. Tanu means with the body. Tanu znaczy, że z ciałem. Va means with words. Va znaczy słowami. And manobi means with the mind. Manobir znaczy i umysłem. So you're hearing transcendental sound vibration Więc, from the right source. Więc słuchasz transcendentalnej wibracji z odpowiedniego źródła. And you engage in devotional service with your body, mind and words. I angażujesz się w służbę oddania ciałem, mową i umysłem. Okay, so that is the path of the Paramahansas, which was personally followed by Lord Brahma and later recommended by him for attaining perfect success in life. Na tym polega ścieżka Paramahamsów, którą osobiście podążał Pan Brahma i którą polecił dla osiągnięcia doskonałego sukcesu w życiu. Any questions? Czy są jakieś pytania? Yes, Dima. Может быть, тогда мне надо было оставаться работать на заводе, исполнять свои честные обязанности, а не, So maybe I should have left, stayed working in the factory and continue doing my prescribed duties instead of leaving and starting to travel. Maybe I should have left at my job, at my work at the factory. Left? No, maybe he should. Stayed at my job. He quit. Maybe he should have stayed in his job. Aha. He quit his job to become brahmachari and to travel. So maybe he should have. Więc może lepiej by było dla niego pozostać w pracy, gdzie pracuje w fabryce i simply hearing. Yeah? Simply I hearing. po prostu słuchając, niż po prostu opuścić fabrykę i podróżować tutaj z Maharajem i być podnoszeniem. Yeah, maybe you made a mistake. Więc może zrobiłeś błąd? You want to go back to the factory? Czy może chcesz udać się I mean, according to this verse. zgodnie z tym wersetem? I'm just saying, practically speaking, I mean, you were hearing then also, right? Czy słuchałeś również tam? You were studying Prabhupada's book? Czy studiowałeś książki Śrīla Prabhupada? You were going to classes? Chodziłeś na wykłady? Okay, so why did you leave? Dlaczego opuściłeś? Association? No, ask him. I'm not waiting for him. Зачем вы уехали тогда, если у вас там все было? И на лекции ходили, и слушали, и все, что нужно делали. Может, не нужно было уходить с завода тогда? Может, вы ошибку совершили? Не, ну сейчас-то я понимаю, что лучше сейчас, лучше сейчас Лучше. положение. Now I understand that my position now is better. Okay. Więc ja rozumiem teraz, że moja pozycja jest teraz lepsza. See, the thing is, this is for somebody who has responsibilities, material responsibilities. Więc to jest werset dla osób, które mają materialne odpowiedzialności And cannot and should not give them up, abandon them. i nie powinna ta osoba porzucić tych obowiązków. But he can gradually get purified even in that situation. Ale stopniowo może oczyścić się, nawet przebywając w tej sytuacji, By increasing the quantity of his hearing from transcendental sources. Przez wzrastanie czy też zwiększanie słuchania od autoryzowanych źródeł. And improving the quality of his hearing. I Improving. czyli improving, uciekło mi. Make it better. Czyli uczynienie lepszym tej jakości słuchania.
And then eventually it'll be very natural for him to give up all these material activities. I w końcu, po jakimś czasie, ta osoba, będzie to naturalne dla tej osoby, aby porzucić te materialne odpowiedzialności. Because ultimately, that's the goal. Ponieważ ostatecznie to jest celem. Ultimately, the goal is to give up all material activities and simply hear and chant and preach Krishna's glories. Więc ostatecznie to jest takim ostatecznym celem, aby porzucić te wszystkie materialne czynności i po prostu tylko intonować i słuchać i nauczać. But sometimes people recognize that. Czasami ludzie tak potrafią to zauważyć. And they want to jump. I chcą skakać. They want to do it immediately before they're ready for it. I chcą zrobić to, zanim są gotowi na to. But that's like trying to straighten the dog's crooked tail. Ale to jest tak jak wyprostowanie zwiniętego ogona psa. The dog's tail curls up like this. Ten ogon się tak kręci. So you can make it straight, you can pull it and make it straight. Ale możesz wyprostować go. As soon as you let go, boing, goes back. Ale jak tylko wypuścisz ten ogon, to on się znowu skręci. But somebody who has come to the point of understanding that he's wasting his time and energy of the human form of life with these material activities. Więc ktoś dochodzi do momentu realizacji, że po prostu marnuje swoją ludzką formę życia, angażując się w te materialne czynności. And it's not necessary for him to do those things. I to nie jest takie potrzebne, aby angażować się w to. And it's much more important for him to hear and chant and broadcast the glories of the Lord. Jest dla niego czymś bardziej naturalnym, aby angażować się w duchowe czynności, intonowanie, słuchania i rozprzestrzeniania, nauczania o tym. Then fine, he should do that. I ostatecznie powinniśmy to zrobić. Because otherwise he is, as we heard last evening, he's a miser. Ponieważ w innym wypadku ta osoba jest skąpcem. Okay. То есть слушание исполняет свою работу, ну, то есть исполняет свои обязанности, и процесс слушания должен привести к тому, что мы посвятим всего себя слушанию. So the process of hearing while doing our duties should have as a result the complete dedication of all our time, of all ourselves to hearing. Yes, eventually. Więc tak powinno wyglądać, że kiedy wykonujemy materialne czynności, powinniśmy całkowicie zadedykować się intonowaniu i słuchaniu. Tak powinno być. Jest Mahadyuti powiedział tak, stopniowo to powinno być celem. То есть милость в этом стихе обозначает, что мы оставляем свои материальные, ощущаем себя, слушаем, в этом милость заключается. Да? So mercy in this verse means that we leave our material duties and dedicate ourselves to spiritual life, right? Mercy, where's mercy? Where is that mercy? Обретает милость Господа, там сказано. The verse says that he acquires the mercy of the Lord. W stichie Więc pytanie jest, czy dzięki łasce można porzucić te materialne czynności, angażować się w duchowe czynności? A Mahadyuti się pyta, gdzie jest ta łaska? The verse, he means the verse in the end of the purport. Oh, that verse. And get the mercy of the Lord. A więc to jest w tym oryginalnym wersecie, z którego czytaliśmy, że pod koniec jest... But you see, the point of this verse Ale wiedzisz, że takim punktem tego wersetu jest, is that even while you're engaged in your material responsibilities, że nawet angażujesz się w materialne, podczas angażowania się w materialnych czynności, that if you're hearing and chanting the glories of the Lord, kiedy intonujesz i słuchasz chwały Pana, you're going to get the mercy of the Lord. Wtedy otrzymujesz łaskę Pana. But mercy of the Lord means also gradually you develop, you mature. A
ta łaska Pana także oznacza, że stopniowo dojrzewasz, rozwijasz się. And you progress to the point of not wanting to do any material activities, not needing to do any I material. rozwijasz się do takiego punktu, że rozwijasz się do tego momentu, w którym zaczynasz rozumieć, że już nie potrzebujesz tych materialnych czynności. Like a child. Tak jak dziecko. He has so much fun playing in the sandbox. You know what sandbox is? Więc tak jak dziecko ma tyle zabawy i tyle przyjemności, kiedy bawi się w piaskownicy. And he's playing with his toy trucks and cars. I bawi się tam z różnymi ciężarówkami i tak dalej. He can do that for hours. I może to robić godzinami. Vroom, vroom. But then gradually, as he gets older, ale kiedy zaczyna dorastać, he matures dojrzewa materialnie. And he's not interested anymore in playing with the toy trucks and cars in the sandbox. I już dłużej nie jest zainteresowany bawieniem się różnymi zabawkami i ciężaróweczkami. Then he wants to get a big car. Wtedy chce sobie skupić samochód. And go vroom, vroom. So he has advanced. Więc zaawansował. It's a crude example. Więc to jest taki And the main thing is, materialny przykład. the main reason he's not interested in the little cars in the sandbox. Więc to jest taki główną rzeczą ze względu, że już nie jest zainteresowany piaskownicą. Because his body has developed to the point where he finds something that appears to be more enjoyable. Ponieważ dojrzał do momentu, w którym zaczyna rozumieć, że to jest coś bardziej przyjemniejszego. Besides driving his truck or his car. I teraz może kierować swoim samochodem. Besides driving the Ponieważ pomimo tego, że kieruje swoim własnym samochodem, he also has discovered girls. on także odkrył, że są dziewczyny. And he finds that a lot more interesting than the To toy jest trucks and the bardziej sandbox. interesujące mieć dziewczynę niż mieć te zabawki. So then he gets a girl, Więc puts her in the car, and then wkłada ją do samochodu voila. i jedzie z nią. This is the way the material world develops. W ten sposób rozwija się świat materialny. So anyway, the point is that as he matures, his taste changes. Więc punkt jest taki, że jak dojrzewa, jego smak się zmienia. Because he's been gradually growing, his body, his intelligence, everything have been gradually growing, developing, moment by moment. Więc on stopniowo dojrzewa i po prostu jego ciało, jego psychika się zmienia od momentu na moment. He can't suddenly come to the point of adult. Więc on nie może tak szybko dojrzeć. He may want to. Może chcieć to zrobić. When I was a boy, I thought it was really mystical that my father was shaving. Więc kiedy byłem chłopcem, to było dla mnie coś mistycznego, że mój ojciec się golił. I thought that was really cool. Więc coś takiego niesamowitego. And obviously it was a sign of being a man. Więc tak, na pewno była to znaka, że to jest mężczyzna. So I wanted to shave also. Więc chciałem, żeby też się golić. But I had to wait a few years. Ale musiałem kilka lat poczekać. So although yes, ultimately I would be shaving, but not immediately. Więc tak, ostatecznie będę się golił, ale nie natychmiast. So in the same way, our development in devotional service is gradual. Więc nasz rozwój w służbie oddania jest stopniowy. Theoretically, we can realize everything in a moment, just like, what's that king's name? King Kulashekar, was that his name? Kulashekar. Who was fighting? Yeah, no, he realized... Kulashekar, no. No, not Kulashekar. No, it wasn't. He was fighting, and then in last moment they told him that you have only few moments of life. And Yeah, he who was realized that? Katfanga. Katfanga. Katfanga Maharaj. Yeah. Więc to był Katfanga Maharaj, który walczył po stronie półbogów i zapytał się, ile jeszcze życia mu zostało. I powiedzieli mu, że tylko chwilę. I w tym krótkim momencie życia on zrealizował wszystko. So theoretically that can happen. Więc teoretycznie tak może się stać. But it's not going to happen by imitating.
Ale nie stanie się to, kiedy imitujemy. It has to do with a person's actual realization. Więc to musi się stać zasobą, która ma faktyczną realizację. So the point of this verse that Prabhupada's quoting here Więc punktem tego wersetu, który tutaj cytuje Śla Prabhupada, is that as he's doing his material activities and hearing and chanting the glories of the Lord, więc kiedy podczas wykonywania swoich materialnych czynności, kontynuując słuchanie i intonowanie o Panu, the hearing and chanting are gradually developing his maturity in devotional service. to słuchanie i intonowanie, ono powoduje, że ta osoba dojrzewa w służbie oddania. So that ultimately he won't be interested in the material activities, Więc ostatecznie nie będzie zainteresowana materialnymi czynnościami nor will they be necessary for him. i to nie będzie w ogóle ważne dla niego. Okay? Okay. Any other question? Czy są jakieś inne pytania From Kraków devotees od wielbicieli z Krakowa? or Lithuanian devotees? Uratujcie honor Krakowa. Yeah, or Russian, Ukrainian devotees also. Wielbicieli z Ukrainy. Ja mam takie pytanie, jak można. Kiedy czytamy książki Prabhupada, widzimy ten cel, ten bardzo wysoki taki ideał, ten standard, do którego musimy podążać, tak, żeby... Ja tak stopniowo przetłumaczę, żeby wszystko. Więc kiedy, so when we read Śla Prabhupada's books, we can see this very high elevated goal of our life. Widzimy te standardne te czynności, które musimy robić, tak, żeby... We also see that prescribed activities. A później patrzymy na siebie i widzimy, że nawet jakieś proste rzeczy nie potrafimy zrobić. And when we see ourselves, we can see that even some simple activities we're not able to do it. I widzimy, że między nami a tym standardem tym jest taka przepaść. And we can see that between us and this goal is a huge gap. I czujemy się frustrowani przez to i jak mając taką sytuację podążać dalej, kontynuować to, żeby nie czuć się, że w ogóle nie dajemy się do tego, może nie potrafimy nigdy tego zrobić. And sometimes we feel discouraged and how to do it that even there's such a huge gap and between the goal and us, how to have encouragement and how to have zachęcić siebie, jak pokonać problem, how to overcome our problems if executing our duties. There's a saying that good things don't come easy. Jest powiedziane, że dobre rzeczy nie przychodzą w szybki, czy też w taki szybki sposób. Nectar devotion. W łatwy sposób. Nectar devotion says that pure devotional service is rarely achieved. Nektar oddania mówi, że czysta służba oddania jest bardzo rzadko osiągana. But we have no choice. Ale nie mamy innego wyboru. If you want to progress in devotional service, you just have to keep on following the process day by day. Więc jeżeli chcesz podążać za procesem służby oddania, trzeba podążać za nim dzień po dniu. In one sense, the most important factor in your development is, or let's say, one of the most important factors in your spiritual development Więc jednym z najważniejszych czynników w twojej służbie oddania is consistency. You know what consistency means? Consistency. Bycie konsekwentnym. Bycie konsekwentnym. Really? I don't think so. Consistency means that you say there's no breaks. Staying power. Huh? Staying power. Stable. Yeah, like that. Someone is stable. Yeah, stable, like that. Ktoś jest nishtha. Well,
No, no, sure. Let's translate. No, consistency means you just do the same thing day after day after day. Consistency. Yes? Точно. Dokładnie. What does it say? Być konsekwentnym. Really? Okay. Yes. Not sure that's Odpowiedzialnym, right. konsekwentnym. Why? What's wrong? It's similar in Polish to Well, let's see. Konsekwentnym. Bycie konsekwentnym. It's an important word. Are we online? No, YouTube switch. Yeah, I know. Постоянство. Как This is no. This is No, that's not right. this is for substance. Okay. The second meaning Okay. will be. Constancy. Constancy also. Yeah, constancy. Yeah, to be constant. Yeah, or this word is pretty good. Regularnym, być uregulowanym, regularnym. Do the same thing day after day after day. Robić to samą rzecz dzień po dniu, dzień po dniu. For example, Dla przykładu, chanting japa. intonowanie japa. Okay, now, if you start chanting 16 rounds a day, Kiedy zaczynasz intonować 16 rund dziennie, the first day you chant, you've just chanted 16. więc pierwszego dnia intonujesz 16. But the second day you chant 16, that means you've chanted 32. Więc jeżeli intonujesz drugiego dnia 16, to już intonujemy 32. And the third day you chant 16, that's 48. A kiedy intonujemy 16 rund trzeciego dnia, to już jest 48. So the result builds up. I więc ten rezultat tego intonowania zaczyna się tak nawarstwiać. But it's slowly, it's gradually. It's gradual. To jest stopniowo. And so you may not notice from day to day. Więc można tego nie zauważyć z dnia na dzień. Just like the little boy who's growing, his body's growing. He doesn't notice day by day. Więc i tak jak mały chłopiec, kiedy rośnie, on tak z dnia na dzień tego nie zauważy. Even his parents don't notice. Nawet jego rodzice nie zauważą. But he's growing. Ale on rośnie. Every second. Każdej sekundy. So W każdej sekundzie. every day that you just stick to the process of chanting 16 rounds. Więc kiedy każdego dnia ktoś będzie przywiązany i będzie taki ścisły, aby intonować 16 rund. Even they may not be the best quality rounds every day. Nawet jeżeli to nie będą najlepszej jakości rundy. But you just keep doing it. Ale po prostu robimy to. You advance in Krishna consciousness. To awansujemy, robimy postęp w świadomości Kryszny. So that's the same as everything that you're doing in devotional service. Więc cokolwiek robimy w służbie oddania. So yes, we hear about such advanced devotees and we understand there's a huge gap between me and them. Oczywiście, kiedy słuchamy o tych zaawansowanych wielbicielach, to możemy zauważyć, że jest niezwykła przestrzeń pomiędzy nami, a jest gap, czyli powiedzmy jest po prostu duża różnica pomiędzy nami, wielki dystans, przestrzeń. So, but if we become discouraged by that, ale jeżeli to nas zniechęca, it means we're envious. To znaczy, że jesteśmy zazdrośni. It means we're envious that they're so advanced and jesteśmy zazdrośni, że są zaawansowani. But if we become joyful by hearing about such a high standard, ale jeżeli czujemy się niesamowicie zainspirowani i szczęśliwi, że jest taki niezwykły standard służby oddania, then we take that as inspiration. Więc to wtedy przyjmujemy to jako inspirację. Wow, look at, here's what's possible. Zobacz, to jest coś takiego, to jest możliwe. Okay, if I just keep doing this, jeżeli będę kontynuować, eventually maybe I'll get to that point. W końcu może ja też stanę się taki. And even if you don't get to that point, nawet jeżeli nie dojdę do takiego punktu, you'll get closer.
ale może bliziutko się zbliży. And pretty much you don't have any choice except to keep doing that. Tak naprawdę nie mam żadnego wyboru, po prostu próbując robić to. Otherwise you just sink into depression and sense gratification. W innym wypadku tak zapadamy się w depresję i zadowolenie zmysłów. There's no exceptional. What's that? No exceptional in this way. It's for everyone. Like everyone can do this process. Yes. Anyone, everyone. Każdy, więc nie ma żadnego wyjątku. Każdy może angażować się w ten proces. Prabhupada gives the example of an iron rod. Śla Prabhupada podaje przykład metalowego pręta. He said if you take an iron rod and you put it in the fire, Kiedy weźmiesz metalowy pręt i umieścisz w ogniu, if the fire is hot enough, kiedy ten pręt jest wystarczająco rozgrzany and you leave it in the fire for long enough, i kiedy umieścisz go na długi okres czasu, it'll develop all the qualities of fire. on rozwinie wszystkie cechy ognia. So we're all iron rods. Więc my jesteśmy wszyscy jak metalowe pręty. It's not that someone's an iron rod and someone's a different kind of rod. To nie jest tak, że ta osoba jest metalowym prętem, a to jest coś innego. We're all iron rods. My wszyscy jesteśmy metalowymi prętami. No heat, no light, just iron rods. Nie mamy ani światła, ani gorąca, jesteśmy metalowymi prętami. But Ale by connecting with the Supreme Personality of Godhead and His pure devotee, kiedy kontaktujemy się z Bogiem Najwyższą Osobą i Jego wielbicielami, then any one of these iron rods can become a pure devotee of the Lord. Anyone. ale kiedy kontaktujemy się właśnie zgodnie z tym wersetem, z Kryszną i z Jego wielbicielami, każdy z tych, jakiekolwiek pręt metalowy może stać się czystym wielbicielem. Well, even me? Nawet ja? Yeah, why, otherwise why? You special? Więc w innym wypadku to co jest kimś szczególnym? Sometimes, because our tendency is we want to be special, right? Więc tendencją jest taka, że chcemy być kimś szczególnym. Okay, if I can't be specially advanced, then at least I can be specially fallen. Więc jeżeli jestem szczególnie zaawansowaną osobą, to mogę w szczególny sposób podążać. I'm sure this process works. Ja jestem przekonany, że ten proces działa. But probably not for me. Ale na pewno tak, a może nie dla mnie. And we think that's humility. I myślimy, że to jest pokora. It's not humility, it's pride. To nie jest pokora, to jest duma. One time after a lecture, one devotee got up Raz po wykładzie jeden Śla Prabhupada wstał and he said to Srila Prabhupada, i powiedział do Śla Prabhupada: Swamiji, I'm the most fallen. Swamiji, ja jestem najbardziej upadły. And Srila Prabhupada replied, Śla Prabhupada odpowiedział: sit down, you're not the most anything. siadaj i nie jesteś nikim naj. Okay, what's your name? Jak masz na imię? What is it? Oksana. Oksana. So you're not special, Oksana. Sorry, I don't mean to make any offense, but you're not special. Ja nie chcę, Oksana, cię obrazić, ale nie jesteś kimś szczególnym. You're just like all the rest of us, iron rods. Więc jesteś tak jak wszyscy my inni, jesteś metalowym prętem. And the solution is just follow the standard process of Vaidhi sadhana bhakti. A rozwiązaniem jest, aby podążać za procesem Vaidhi sadhana bhakti. With faith. Z wiarą. And the result will be there ultimately. I rezultatem ostatecznie osiągniesz rezultat. Whether this lifetime or future lifetime, but ultimately the result will be there. Czy w tym życiu, czy w następnym życiu osiągniemy rezultat. Okay? Czy to jest w porządku? Cut off my ego. You cut off your ego. You cut the ego. Dobrze. Dobrze. Okay, we need to end here. Musimy tutaj skończyć.
Dziękuję bardzo, spasibo большое. Thank you very much, Hare Krishna. All glories to Srila Thank you Prabhupada. very much. Спасибо большое.